Dzień dobry. Taki krótszy tydzień, bo tylko 3 dni pracy. Znaczy można w piątek. Chyba Marta zresztą pracuje w piątek. Cały ten tydzień ma być bez deszczu. Trochę gorący, ale jednak bez deszczu, więc stwierdziłem, że odpuszczam sobie dom i całe siły pójdą na ten basen, tak żeby go przez te 3 dni spróbować kończyć, w sensie przykryć folią. A potem jak będą deszcze, to znowu będzie mi tu wchodziła woda i będę miał wiecznie kłopot, a im później, tym trudniej będzie znaleźć kilka takich dni słonecznych bez deszczu. Zabrałem już to drewno, odłożyłem je tu na bok. Czyli co, teraz to w zasadzie już tylko muszę przygotować te płaszczyzny pod geowłókninę, tak żeby się upewnić, że nie ma tu jakichś ostrych kawałków gruzu, tych deseczek. Również trochę muszę podrównać jeszcze pod tymi balami, bo jak je ułożyłem, to widziałem, że gdzieniegdzie są pod nimi pary. Bardzo tu chcę podziękować za wszystkie wasze komentarze pod ostatnim filmem, a szczególnie za jeden komentarz, gdzie ktoś mnie zapytał, czy uwzględniłem, że bale sosnowe pływają w wodzie. Ja to w jakiś tam sposób chciałem uwzględnić, ale zrobiłem test, na ile one rzeczywiście pływają w wodzie i tak na moje oko trochę bardziej niż zakładałem. Także troszeczkę będę musiał nad tym pomyśleć, jak to zrobić, żeby te bale lepiej zakotwiczyć, żeby mi nie wypłynęły. Bo myślałem, że to wystarczy, jak przytrzyma to żwir, ale żwir nie jest aż tak bardzo ciężki, więc to może nie wystarczyć. Mam już jakiś taki plan, żeby wykorzystać w sumie coś, co w pewnym sensie mi przeszkadza przy remoncie tego domu, a mianowicie te ciężkie betonowe bloczki. Pomyślałem, że je wkomponuję w tą barierę, tak trochę wcinam te belki w niektórych miejscach i tam wsunę te bloczki. One będą od środka dociśnięte żwirem, więc nie powinny się wysunąć. A ich waga, myślę, że każdy to jest tak pod 50 kg, nie powinna zrobić robotę. No dobra, ale pierwsze co robię, to równam teren i biorę się za geowłókninę. No dobra, to już chyba przygotowałem basen. Tu na dół wsypałem jeszcze trochę żwiru, dlatego że po tej ulewie, co dostała woda, to tak było troszeczkę jeszcze wilgotno, grząsko. Więc dosypałem, żeby nie brodzić w jakimś błocie, jak będę rozkładał geowłókninę. To co, zrobię teraz przerwę na jakieś 2-3 godziny, aż mi to słońce przejdzie za dąb i wracam i robię geowłókninę. Rozciągnąłem. Tam mam troszeczkę krótko. No i tu mi zabrakło. Znaczy nie zabrakło, mam jeszcze jedną rolkę. Ale może zanim to wezmę i dotnę, to zacznę zgrzewać. Bo tam gdzie niegdzie mam ten, no, powinien być zakład taki na powiedzmy 20 cm. Ale trochę to zgrzeje i wtedy myślę, że może ta geowłóknina się troszeczkę ponaciąga. Tu na pewno nie wystarczy. Przepraszam, że tak majtam kamerą. Tu na pewno nie wystarczy, ale z tamtej strony może sięgnie wtedy. Tam brakuje paru centymetrów. Dobra, zgrzewam, bo to widzę, wiatr może mi zrobić niespodziankę i będę szukał tej geowłókniny po lesie.
nie zgrzałem wczoraj całości. A teraz myślałem, że popracuję w cieniu, a muszę po prostu poczekać, bo ta geowłóknina jest cała w rosie i kiepsko by mi się to zgrzewało. No nic, w tym czasie przestawię może tą folię, dlatego że ona jest tak zwinięta, że jakbym ją teraz rozwinął, to miałbym kłopot. Musi być odwrotnie. No i musi być ustawiona tutaj jak najbliżej stawu. I wtedy tą pierwszą warstwę rozwinę tu wzdłuż. A potem zobaczymy, jak to pójdzie. Ciekawe, czy samemu da się to zrobić. A jeśli nie, no to wstępnie rozmawiałem już z sąsiadami i przyjdą mi pomogą. Ale zobaczymy. Jak to tu przyszedł? Piesek? Ja tu na tej geowłókninie jakieś łapki widziałem. Malutki, wiesz? A tobie chyba nie wolno tu wchodzić. No nie wolno. No wiem, żebyś chciał. Ta folia waży ponad 300 kg. Więc na pewno jej sam nie przekręcę i nie przesunę tu w to miejsce, gdzie jest ta deska. Jedyna opcja to użyć traktorka, zahaczyć o tą paletę i ją przeciągnąć w ten sposób, żeby się ustawiła odpowiednio do tego, jak chcę ją rozwijać. No dobra, zaczepię pod tył, wezmę pasem, zepnę i powinno się dać przeciągnąć. Czekając, aż mi ta rosa wyschnie na geowłókninie, przyszedłem się do lasu zobaczyć, czy są grzyby, ale nie ma. Rok temu my denerwowaliśmy was wszystkich, bo u nas były grzyby, a w całej Polsce była susza i tych grzybów nie było. Teraz ja się denerwuję, bo jest sporo postów na Facebooku i informacji o tym, zdjęć, jakie tak to piękne znajduje grzyby, a u nas sucho, nic. 9 i dalej mokre. No nic. Żeby nie marnować takiego pięknego cienia, to tutaj będę kontynuował z tym odwodnieniem, bo tu stoi woda, która się powoli przesącza mi podstaw. Także to muszę połączyć z tym rowkiem, który jest tu, a w zasadzie odkopać sobie ten rowek. Tędy nie przejdę. Ja już zacząłem go zresztą robić parę dni temu, tak w wolnej chwili. Czyli tutaj biegnie rowek, tu go zacząłem odkopywać. Tu zresztą przy deszczu stała woda. Także tu potem przekopię też tędy i puszczę go tu. A stąd już będzie sobie woda płynęła, przesączała się tam dalej do tamtego stawu. Pewnie najfajniej byłoby to w ogóle połączyć, bo rzeczywiście ten napływ wody z tej strony, z tej półki, z tej jednej półki i tam wyżej ze skarpy jest całkiem spory. Także myślę, że jak to stąd odprowadzę, to i tu się utwardzi, tu gdzie teraz stoi traktorek. I tutaj tej wody deszczowej będzie zawsze mniej. Bo w dużym stopniu to, co się zebrało w tym stawie wtedy parę dni temu, no to była, oprócz deszczu, który napadał bezpośrednio, ta woda, która spłynęła mi no właśnie z tej skarpy. O, jeżynki jeszcze są.
Jak będziesz wykopywał rowek, uważaj proszę na te irysy i wykop jedną osobną kubkę, dobrze? Zobacz, tu wykopałeś. Widzisz malutki, co pan tu wykopał? To jest rozesłaną, to ją będzie można przesadzić na brzeg stawu. To ja to zrobię. Czekaj. A, już tak chcesz przesadzić? O, patrz, przesadziłem. No dobra, i to wystarczy. O. I tu jeszcze, zobacz, przesadzasz też jednocześnie jaskier. Jaskier albo ostry, albo rozłogowy. Rozłogowy to nawet lepszy, bo on się też rozłazi. Co on robi? To ja zdejmuję buty, żeby nie pobrudzić tej włókniny. Przecież nie był smyczany. Wpakował się. Malutki wygodnie ci. Malutki, nie wchodź na głęboką wodę. Dobra. Geowłóknina jest zgrzana. Ona nie trzyma się jakoś tam super mocno, ale może to wystarczy, żeby się nie pomarszczyła i nie poprzesuwała w momencie, jak będę próbował rozciągnąć folię. To co? Jest ten moment, żeby przeciąć te dwa pasy, które to trzymają. I zobaczymy, jak to pójdzie. Myślę, że samo to pierwsze rozwinięcie nie będzie dużym problemem. Schody zaczną się później. O, leci widz. Co się tak cieszysz? Co się tak cieszysz? Co, będzie się coś działo, tak? Przyleciałeś. No dobra, to działam. Myślałem, że się rozwinie, a to nic. Matko, to faktycznie jest ciężkie. Tak, bo ja zapomniałem, że ona jest dłuższa niż sama szerokość basenu. Ciężkie. No bo przecież to jest wklęsłe. Dobra, zanim rozciągnę dalej, muszę tutaj pozabierać te wszystkie zabawki.
No nie jest to taka prosta sprawa, widzę. Myślę, że łatwiej by mi było, jakbym to jednak puścił ze środka. Tylko ja się bałem, że nie rozwinę potem tej folii, bo będzie dalej bardzo ciężka ten pierwszy zwój. I chyba bym go i nie rozwinął sam. A teraz mam trochę kłopot. No nic, pokombinujemy jeszcze. Kto jest pięknym pieskiem? Powoli, powoli, nie za dużo naraz, tak? Tak. Malutki, nie siedź tutaj, bo pan powiedział, że będzie szarpnięcie. Także uważaj. Malutki siedzi, dlatego nie możesz pociągnąć. Złaź dupką. Złaź. Złaź już, złaź, złaź. Już możesz. No i zrobione. Okazało się, że nie było to takie straszne. I w 2 osoby. Tak? 2 osoby i pies. Jeden pies, bo Gulliver gdzieś poszedł. Można to zrobić. No mi się podoba. Skąd wracacie? Gdzie byliście? Tam nie wchodzić. Malutki, tam nie wolno. Dobry kotek, dobry piesek. Nie wchodź tam. Dzień dobry. No to mamy środę. Dzisiaj ma być bardzo upalnie. Co ja, pogodynka jestem? Kurde, coś mam z tą pogodą. To dokończę to odwodnienie tutaj wzdłuż tej półki. Czyli tak tutaj wykopię głębiej. Wrzucę rurę geowłókninę. Zasypię żwirem. Tak samo tu. Już mi nieduże zostało. W zasadzie tylko ten fragment. No to działam. No. To mamy test, czy dobrze wykopałem. Czy woda gdzieś nie stoi. Płynie ładnie. To jest taki spadek około 2%. Starałem się zachować.
No i pytanie, czy tam się dalej będzie faktycznie przesączała, bo już nie chciałem się w te jeżyny tam zbytnio wkopywać. No chyba będzie. Dobra, a tu cały czas spływa, także jest dobrze. Tam jeszcze będę musiał tylko trochę podkopać. No dobra, to tutaj wrzucam rurę drenażową, obsypię to żwirem, ponieważ to jest takie miejsce, gdzie będę jeździł na pewno traktorkiem, a ta rura nie jest za głęboko, to żeby jej nie zmiażdżyć, wrzuciłem ją w rurę kanalizacyjną. Trochę wtedy traci też swoją funkcjonalność ta rura drenażowa, ale z drugiej strony woda może się przesączać przez żwir, a tutaj nie łączę i tak w 100%, także tu może z kolei wpłynąć sobie w tych miejscach w rurę i spłynąć dalej. Na razie tylko tu wprowadzam, żeby to nie wpływało mi do basenu, natomiast kiedyś pewnie trzeba będzie to dokopać tam aż do skarpy. I niech wtedy wpływa do dolnego stawu. Dobra, to teraz żwir. Tak myślę, czy nie skorzystać po prostu z traktorka. Nie, bo tu jak widzicie, tam gdzie jest malutki, jest pochyło. Natomiast z przyczepy, czyli podjeżdżać tam przyczepą, pakować na nią i tu cofać. Trochę będzie niewygodnie, bo ta przyczepa tu stoi, ale jakoś powinienem się zmieścić. Także cofać sobie już żwirem z przyczepką tu i zsypywać. Spróbuję. Jak nie będzie szło, to wrócę do tradycyjnej metody, czyli do taczki. To działam. Nudy.
No dobra, przerwa. Wystarczy, bo ładowanie tego żwiru w tym słońcu i 30 paru stopniach to trochę przegięcie. No i tutaj zostało już w zasadzie tylko zainstalować tą studzienkę, podłączyć pod nią rury, zasypać to, pociągnąć aż tam do jeżyn. Trochę też już podrównałem ten teren, że całkiem dobrze to wygląda. To co? Następny krok to będzie zrobić konstrukcję i zasypać to żwirem. Ale to już nie w tym odcinku. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i malutki powiedz dobranoc. Dobranoc. Co? Co tam węszysz?